Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego mini serialu historyczno-podróżniczo-architektoniczno-budowlanego pod tytułem Kamień na kamieniu. Dzisiaj na tapecie zamek w Ciechanowie. XV-XIV wieczny zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie. Zamek stoi na takim starym, zadawnionym, zabagnionym bagnisku, trochę które już podeschło, ale wiosną potrafi jeszcze całkiem mocno wylać, a dostarcza wody do bagna przepływająca 100 metrów od zamku rzeka Łydynia. Zamknięte. Żartuję. Wejście jest obok. Tutaj kiedyś w XIV-XV wieku była brama drewniana, taka brama nad mostem zwodzonym, prowadząca takim szerokim łukiem przez te bagna aż do miasta. Tam widzicie linię rzeki Łydyni. Jedna z legend zamkowych mówi o strasznym, bojowym, czarnym i przerażającym psie żyjącym na zamku. Ten pies to zamieniony w psa tak naprawdę bardzo zły i taki skąpy rycerz o grubej sierści, znaczy nie rycerz o grubej sierści, tylko ten już pies przemieniony z czerwonymi oczami, zębiskami. No i legenda mówi, że ten rycerz, zanim został zamieniony w psa, to ten rycerz na dziedzińcu zamkowym ukrył skarb. I jak się znajdzie kiedyś w Ciechanowie jakiś dzielny młodzieniec, który o północy pogłaszcze tą bestię, to pies pokaże mu, gdzie jest zakopany ten skarb. U mnie jest południe, nie północ, więc chyba piesek mi nic nie pokaże. O, masz straszne zęby. Główne wejście do zamku znajduje się obecnie w bocznym murze i co ciekawe, to jest pierwotne główne wejście na zamek, tak jak kiedyś. I tam, źle wam powiedziałem, most drewniany prowadzący do miasta, 300-metrowy drewniany most prowadzący do miasta znajdował się właśnie przy tej bramie, a nie przy tamtej. Mury obronne otaczające zamek w Ciechanowie mają 14 metrów wysokości. 14. Ta ściana, ten mur jest najwyższy, ma metrów 15. No i są tutaj też dwie wieże. Jedna i druga. I wieże, okrągłe wieże mają 22 metry wysokości. Oczywiście na dziedzińcu, który ma wymiary 46 na 56 metrów, czyli całkiem sporo, znajdowały się także zabudowania mieszkalne, zabudowania takie rezydencjalne, ale po nich zostały już tylko resztki takich murów piwniczych, poziomu takiego zerowego, może pierwszego. Niewiele. Po środku dziedzińca znajduje się głaz. Jest to głaz pamiątkowy upamiętniający powieszenie 17 grudnia 1942 roku 4 żołnierzy Armii Krajowej przez niemieckich okupantów. To, co lubię najbardziej, czyli wspinanie się na wszelkiego rodzaju wieże, baszty i wszystko, co ma schody. Po prostu jak zobaczę schody, to nie mogę się nigdy oprzeć
pokusie. Zresztą nie tylko schodą nie umiem się oprzeć. Znalazłem średniowieczny garnek. No nie garnek, hełm rycerski. Kiedy budowano zamek, miejscowość, miasto, Ciechanów miał już dobre 300 lat historii za sobą. Zamek zbudowano pomiędzy latami 1399 a 1429, więc był on budowany ponad 30 lat. Decyzję o budowie zamku podjął książę Konrad II Czerski. Nie czerstwy, czerski. No ale czemu wybudował ten zamek? W XIV wieku tutejsi książęta mazowieccy walczyli z najazdami litewskimi i ci Litwini naprawdę tutejszym rejonom potrafili napsuć strasznie krwi. W końcu jeden z książąt mazowieckich został przez jeden z najazdów litewskich porwany i spędził dość długi czas w niewoli na Litwie. Kiedy w końcu z niej tutaj wrócił, stwierdził, że ma już dość tego wszystkiego, co tutaj Litwini wyrabiają. Trzeba zbudować porządny zamek, żeby więcej się ta historia nie wydarzyła. No i jak powiedział, tak zrobił i powstał zamek. Kiedy linia historyczna, genealogiczna, linia książąt mazowieckich wygasła w XVI wieku, w 1500, gdzieś tam w okolicach 1560 roku, zamek został podarowany królowej Bonie. No i królowej Bonie na pewno się tutaj podobało, chyba tak jak mi. Zamek jak na porządny zamek przystało ma też swoją oczywiście legendę. Legenda mówi o córce pięknej oczywiście takiego rzemieślnika, który odpowiadał za otwieranie zamkowych wrót, za opuszczanie kraty, mostu zwodzonego. W każdym bądź razie bardzo był ważnym człowiekiem, a jego córka była bardzo taką rozpuszczoną i niedobrą dziewuchą, do której jednak wszyscy smolili cholewki. No i ta córka pewnego razu uległa jednemu z wielu licznych absztyfikantów. Chłopak ten troszkę skradł jej serce, więc zgodziła się za niego wyjść, ale postawiła jeden warunek. Ale się przestraszyłem, myślałem, że tu ktoś stoi, na mnie zaraz skoczy. Mianowicie taki, że nie zgadza się na to, żeby mieli dzieci. No i ten młodzieniec bardzo się zdenerwował, że jak to, ja nie będę miał syna, potomka, ja muszę mieć potomka, więc walnął focha i powiedział, że nie, tak koleżanko, z legendy tak się bawić nie będziemy. Księżniczka, jaka księżniczka, co ja wygaduję? Dziewucha wzięła się, obraziła i powiedziała, no to w takim razie z wesela nić. Poszła tutaj nad rzekę Łydynię, o nie wiem czy widać, o teraz widać. A i tam sobie, jak to baba, płakała w rękaw, że niedobry ten jej wybranek. No i nad rzeczką szła sobie jakaś tam taka staruszka, niosła chrust, różne tam rzeczy, to wszystko, co staruszki w czerwcu na plecach z lasu noszą. No i ta dziewucha bardzo była taka zła, nie chciała jej zejść z drogi. No i stało się to, co się stać musiało. Okazało się, że naszą babcią była czarownica. Tak się zdenerwowała na naszą pannicę, że rzuciła na nią czar i zamieniła ją w żabę. A jak już ją zamieniła w żabę, to już było po temacie. Natomiast legenda mówi, że jak się znajdzie piękny mężczyzna, który będzie gotów poślubić dziewuchę, która nie chce mieć dzieci, to wtedy musi znaleźć nad brzegiem Łydyni żabę, pocałować ją i dostanie rozpuszczone dziewuszysko za żonę. No oczywiście pod warunkiem, że pocałuje odpowiednią żabę, bo to się łatwo jest pomylić. Panienko żabko! Panienko żabko! Nie ma. Pewnie ktoś już ucałował, no i teraz jest nieszczęśliwy.
Tak to z żabami właśnie jest, że tyle się o nich mówi, a jak co do czego, to nie ma co całować. No i tyle, co powinniście wiedzieć o zamku w Ciechanowie. Resztę doczytacie sobie w artykule. Zapraszam Was do odwiedzenia tego miejsca. Bilety normalne są po 10 zł, ulgowe dla dzieci po złotych 7. I zapamiętajcie kilka rzeczy. 2 baszty, Konrad II Czerski, 2 wieże, zamek na bagnach, na palach, a legendy ma 2. O czarnym, wielkim Brytanie, który jak go pogłaszczecie o północy, to pokaże Wam, gdzie jest zakopany skarb, no chyba że Was pogryzie. No i o żabeczce, pięknej, ale głupiej dziewusze, którą jak pocałujecie zamienioną w żabę, no to będziecie mieli resztę życia przerąbane, bo kto by chciał taką w domu i w kuchni. I to tyle z zamku w Czersku. Cześć. Czy ja powiedziałem i to tyle z zamku w Czersku? Jeżeli tak, to oczywiście miałem na myśli zamek w Ciechanowie. Zamek w Czersku pokażę Wam w następnym odcinku.